Witajcie na naszym kanale. W tym filmie wybierzemy się w podróż do Szwajcarii, gdzie pospacerujemy brzegami fajnej i dzikiej rzeki, która nazywa się Sense. Ta wyjątkowa rzeka płynie przez kantony Freiburg i Bern, stanowiąc granicę między nimi. Przygotujcie się na fascynującą opowieść o geologii, ekologii i niecodziennych zjawiskach związanych z tą rzeką. Aby było ciekawiej, odwiedzimy ruiny zamczyska Grasburg, który znajduje się tuż nad rzeką Sense i oczywiście ma swoją legendę. Bądźcie cierpliwi, a poznacie tę opowieść. Tereny wzdłuż rzeki to przyrodniczy rezerwat. Wszystko wokół zostało pozostawione matce naturze. Wycieczka w tamte tereny pozwala uruchomić fantazję i wyobrazić sobie, jak obszerne leśne tereny wyglądały setki lat temu. Rzeka Sense zaczyna swoje życie w miejscowości Zollhaus, gdzie łączą się dwie rzeki źródłowe: Kalte Sense, zimna Sense, i Warme Sense, czyli ciepła Sense. Przy czym słowo Sense w tłumaczeniu na język polski to kosa, taki sprzęt do koszenia. Kalte Sense wypływa z jeziorka właściwie, Gantrischsee, znajdującego się na wysokości 1578 metrów nad poziom morza. Natomiast Warme Sense wypływa z jeziora Schwarzwassersee. Sense przepływa przez wąwóz o długości około 15 km, tworząc zapierające dech w piersiach krajobrazy. Nasz materiał filmowy i fotograficzny pochodzi właśnie z tego obszaru. Dno rzeki Sense jest pokryte różnorodnym materiałem erozyjnym, w tym żwirem, piaskiem i głazami. Te osady pochodzą z erozji okolicznych wzgórz i są transportowane przez rzekę. Sense wyżłobiła swoje koryto w miękkich skałach osadowych, takich jak piaskowce i łupki, które są podatne na erozję. W wąwozie Schwarzwasser, dopływie Sense, rzeka przepływa przez głębokie doliny, które są wypełnione osadami skalnymi. Na dnie doliny znajduje się materiał erozyjny, który pochodzi z okolicznych wzgórz. Schwarzwasser pokonuje różnicę wysokości ponad 700 metrów na pierwszych 5 kilometrach swojego biegu, co tworzy głęboko wcięte doliny i wąwozy.
Film o rzece Schwarzwasser jest na naszym kanale, a link do tego filmu jest w opisie, więc nie będę tu ponownie opowiadał szczegółowo o elementach, o których jest mowa we wspomnianym filmie. Jednym z ciekawszych zjawisk obserwowanych w rzece Sense jest segregacja ziarnista. Większe cząstki stopniowo wędrują na powierzchnię dna rzeki, podczas gdy mniejsze cząstki pozostają na niższych poziomach. Proces ten jest wynikiem złożonych interakcji między ziarnami i przepływem wody, co tworzy unikalną strukturę dna rzeki. Wąwóz Sense jest popularnym miejscem dla miłośników sportów wodnych takich jak kajakarstwo, a także dla osób szukających kąpielisk i miejsc na pikniki. Obszar ten jest szczególnie atrakcyjny latem, przyciągając również nudystów. Jest to idealne miejsce do relaksu w otoczeniu pięknej przyrody. Zauważamy tu wiele podobieństw ze zwyczajami wspomnianymi w filmie o rzece Schwarzwasser. Rzeka Sense jest często określana jako ostatnia wolno płynąca rzeka w Szwajcarii, co nadaje jej wyjątkowy charakter ekologiczny, ale nie jest to całkowicie zgodne z prawdą. Tak, w rzeczywistości jest jedną z ostatnich rzek wolno płynących. W Szwajcarii istnieje bowiem kilka innych rzek, które również zachowują swoje naturalne, nieuregulowane biegi. Dla bardziej zainteresowanych wyświetlę planszę z kilkoma przykładami. To potrwa króciutko. Zainteresowani zastosują stop. Wolno płynącą rzeką jest także rzeka Schwarzwasser. Jest ona częścią malowniczego rezerwatu przyrody Sense-Schwarzwasser, który jest popularnym miejscem rekreacyjnym dla mieszkańców kantonów Bern i Freiburg. Schwarzwasser, podobnie jak Sense, płynie naturalnym korytem, oferując dzikie brzegi i typowe lasy łęgowe. Jeszcze raz polecam film o rzece Schwarzwasser. Link w opisie. Rezerwaty nad Sense i Schwarzwasser charakteryzują się imponującymi wąwozami wyrzeźbionymi przez wody stopniejących lodowców epoki lodowcowej, a w wielu miejscach dno doliny ma szerokość do 100 metrów. Z piaskowcowymi klifami o wysokości do 200 metrów. Rzeka Schwarzwasser wpada do Sense, a obie rzeki tworzą obszar o wysokiej wartości przyrodniczej i rekreacyjnej, szczególnie w lecie, kiedy ich brzegi są popularne wśród pływaków, kajakarzy i wędrowców. Wolno płynące rzeki są kluczowe dla zachowania bioróżnorodności i zdrowia ekosystemów wodnych. Zapewniają naturalne siedliska dla licznych gatunków roślin i zwierząt, wspierają procesy sedymentacyjne oraz odgrywają istotną rolę w łagodzeniu skutków powodzi i suszy. Fragmentacja rzek przez tamy i inne bariery znacznie ogranicza te korzyści,
co prowadzi do degradacji ekosystemów. Niestety istnieją plany budowy projektu hydroelektrycznego, który może zagrozić naturalnemu biegowi i ekosystemowi rzeki Zęze. Ochrona tej rzeki jest kluczowa dla zachowania jej unikalnych cech. Rzeka Zęze jest znana z gwałtownych wzrostów poziomu wody podczas ulewnych deszczy. To zjawisko, typowe dla rzek górskich, sprawia, że przebywanie w pobliżu koryta rzeki może być niebezpieczne w takich warunkach. Szybki spływ wód opadowych prowadzi do nagłych zmian hydrologicznych, co wymaga ostrożności od odwiedzających. Rzeka Zęze to prawdziwa perła Szwajcarii, która zachwyca swoją geologią, ekologią i pięknem przyrody. Odwiedzając jej wąwozy i doliny, można poczuć magię tego wyjątkowego miejsca. Zarówno Zęze, jak i Schwarzwasser są miejscami o niezwykłej mocy, którą chętnie dzielą się ze wszystkimi, którzy potrafią z takiego źródła mocy korzystać. Zanim przeniesiemy się do legendarnego zamku Grasburg,
Popatrzcie jeszcze przez chwilę na tę fantastycznie dziką, rwącą rzekę. Nadszedł czas na zamczysko Grasburg i jego legendę. Najpierw trochę powędrujemy, aż w końcu ujrzymy pierwszą ścianę ruin zamku Grasburg. Później już tylko schodkami na górę i znajdziemy się na terenie starego zamku, gdzie możemy mentalnie zanurzyć się w dalekiej przeszłości. A zamek, jak to zamek, ma swoje historie i legendy, które tu pokrótce przytoczę. Dawno, dawno temu, na wyspie w rzece Zęze, rzymski myśliwy natknął się na masywną iglicę z piaskowca. Byłem, widziałem, macałem. Jest masywna. Podczas swoich łowów myśliwy zobaczył jelenia stojącego dumnie na klifie nad rzeką. W pogoni za zwierzęciem myśliwy usłyszał przerażający ryk smoka, który wyłonił się z jaskini również z zamiarem zapolowania na jelenia. Bez chwili wahania myśliwy stanął do walki z konkurentem i szybko pokonał bestię. Niespodziewanie jeleń zbliżył się do niego, wdzięczny za ocalenie. W akcie oddania jeleń ofiarował swoje życie myśliwemu, ale ten, poruszony szlachetnością zwierzęcia, darował mu życie i wolność. W zamian jeleń przekazał myśliwemu teren na własność. Wkrótce potem myśliwy zbudował pierwszy zamek na szczycie iglicy z piaskowca, a most nad rzeką stał się częścią rzymskiej drogi prowadzącej do Aventicum. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego jakiś zbójca z Walis przejął stary zamek, czyniąc z niego swoją kryjówkę. Zbójca początkowo zatrudniał miejscowych do rozbudowy zamku na wschód, jawiąc się przyjaznym i życzliwym. Jednak gdy robotnicy zaczęli skarżyć się na warunki pracy lub domagać się zapłaty, zbójca bezlitośnie ich mordował, mieszając ich krew z zaprawą murarską. Dlatego, jak mówi legenda, zaprawa po wschodniej stronie zamku jest wyjątkowo twarda. Choć na tych terenach rzeczywiście mieszkali Rzymianie, nie ma archeologicznych dowodów na istnienie rzymskich lub wczesnośredniowiecznych fortyfikacji w tym miejscu. W
Wbrew lokalnym legendom, pierwszy zamek mógł być drewnianą fortyfikacją, ale najstarsze kamienne mury pochodzą z XI lub XII wieku. Zamek prawdopodobnie został zbudowany przez szlachcica burgundzkiego lub z rodu Zeringen. Pierwsza wzmianka o zamku Grasburg pojawia się w 1223 roku, kiedy to wymieniono rycerza Otto von Grasburg. W 1228 roku wspomniano również rycerza Kuno von Grasburg. Legendy o zamku Grasburg to fascynujące opowieści, które łączą w sobie elementy heroizmu, mistycyzmu i historycznych realiów, dodając magii i tajemnicy do malowniczego krajobrazu rzeki Sense. Oczywiście istnieje także przekaz z duchem w roli głównej. Opowieść dotyczy tyrana, hrabiego Amadeusza, który był znany ze swojej wyjątkowej okrutności. Według tej legendy Amadeusz gnębił swoich poddanych na wszelkie możliwe sposoby, a ludzi bez powodu wtrącał do zamkowych lochów. Pewnej burzliwej nocy, gdy jego okrucieństwo osiągnęło apogeum, służąca, nie mogąc już dłużej znieść jego tyranii, zepchnęła go do rwących wód rzeki Sense. Od tego czasu, jak głosi legenda, zamek Grasburg nawiedza niespokojny duch hrabiego Amadeusza. Nie wiem jak wy, drodzy widzowie, ale ja nabrałem chęci, aby jeszcze na chwilę wrócić nad Sensę i popatrzeć, jak świetnie woda radzi sobie z terenem, po którym płynie. Tak, film zrobił się już długi, ale spróbujcie sobie wyobrazić, ile czasu rzeczywistej wędrówki trzeba było, aby taki powstał. Kto idzie ze mną? I to by było na tyle. Dziękuję za wspólną podróż i zapraszam do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych fascynujących opowieści o naturze, górach i ziołach. Każdy może korzystać z energii rzeki Sense. Do następnego razu.